Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dziś nadszedł czas na dopełnienie naszego materiału o Switchu właśnie drugą jego częścią. W tej części powiemy sobie o tym, jaki układ najprawdopodobniej właśnie będzie miała nowa konsola, a także na jaką wydajność możemy liczyć. Jeżeli nie oglądaliście pierwszej części tego filmu, no to gorąco Was do tego zachęcam. Link właśnie do pierwszej części znajdziecie w opisie filmu, a ta druga część to jest dopełnienie właśnie tej pierwszej. A więc nie przedłużajmy i sprawdźmy, co w Switchu 2 piszczy. Obecny Nintendo Switch, jak już sobie powiedzieliśmy na innym kanale, na premierę nie był już konsolą zbyt potężną i przez to też ograniczał z czasem tworzone na niego gry. Powiecie, no dobra Godlike, ale nie liczy się tutaj tak naprawdę moc konsoli, bo przecież najważniejsze są gry. No tak, drodzy widzowie, gry są najważniejsze, ale te gry przecież tworzy się właśnie pod konkretny sprzęt i od tego, jakie możliwości ten sprzęt daje, będzie zależeć, jak rozbudowane światy w tych grach zobaczymy. Gry można oczywiście optymalizować, natomiast nie w nieskończoność i Nintendo Switch już po kilku latach zaczął dobitnie pokazywać, że na takie bardziej ambitne produkcje zaczął się po prostu robić za słaby. Znakomitym przykładem właśnie takiej ambitnej gry jest tutaj chociażby gra Xenoblade Chronicles 2. Ona oferowała taki wielki, rozbudowany świat z całkiem niezłą grafiką, natomiast rozdzielczość w tej grze potrafiła spaść do takich żenujących poziomów pokroju 650x360, no co jak sami pewnie stwierdzicie jest po prostu słabe. I teraz do niedawna w kwestii tego, co nowy Switch powinien mieć, mogliśmy jedynie wróżyć z fusów. Można było przypuszczać jedynie, jakiej architektury będzie procesor, czy tam jaka mniej więcej będzie karta graficzna, ale to się całkiem niedawno zmieniło. Jak pewnie wielu z Was wie, obecny Switch opiera się o technologię firmy Nvidia, a konkretnie o chip Nvidia Tegra X1, który wykorzystywano także w telefonach czy tabletach. Oczywiście w Switchu mamy jego zmodyfikowaną wersję właśnie na potrzeby Nintendo, ale nadal to na tym układzie właśnie się opierano. Jako że tej Nvidia z tym Nintendo współpracuje się całkiem nieźle, a też nie wygląda, żeby jakaś inna firma miała zamiar wypuścić układ o takiej mocy do telefonów czy tabletów, no to naturalnie wydaje się, że Switch 2 będzie właśnie z chipów tej samej firmy również korzystał. I sama Nvidia oprócz zajmowania się kartami graficznymi czy też układami dla obecnego Switcha, produkuje też układy chociażby dla autonomicznych samochodów i takim układem jest na przykład Nvidia T234. I teraz 2 lata temu jeden z leakerów na Twitterze zasugerował właśnie, że nowy Nintendo Switch otrzyma taki układ bazowany właśnie na tym T234 dla samochodu. I ten wyspecjalizowany dla nowego Switcha układ miałby się nazywać T239. No i ta informacja oczywiście była bardzo interesująca i w ogóle, natomiast wtedy w żaden sposób nie dało jej się potwierdzić i była to po prostu plotka. Jedyne co można było potwierdzić, no to z całą pewnością, że Switch nie będzie korzystał z tego samego T234. Ten układ był zbyt gorący, zbyt duży, po prostu ciągnął za dużo prądu, żeby to miało jakiś sens. Konsola musiałaby korzystać właśnie z jakiegoś wyspecjalizowanego wariantu, czyli właśnie wspomnianego już T239, o którym nie było wiadomo praktycznie nic, ale na szczęście do czasu. Otóż Nvidia na swoje potrzeby oraz innych wyspecjalizowanych firm ma własną dystrybucję systemu Linux. Po co ją ma, to w ogóle tutaj nie jest ważne i nie będę Wam zabierał czasu. Najważniejsze, taka właśnie dystrybucja jest. I teraz, co ciekawe, w tej ich dystrybucji nagle znalazły się odniesienia do tego układu, o którym mówiono na Twitterze 2 lata wcześniej, czyli właśnie T239, jaki miał być przeznaczony dla Switcha 2. Dzięki właśnie temu wyciekowi ujawniono chociażby, że procesor ma być 8-rdzeniowy, a karta graficzna ma mieć 1536 jednostek graficznych. Czyli ten Switch byłby naprawdę szybki, o tym jak bardzo to powiemy sobie jeszcze za chwilę. Do tego doszedł też niedawny włam na serwer Nvidia, gdzie wyszły też dokładnie te same dane, czyli tak naprawdę potwierdzono w dużej mierze istnienie tego układu, przy czym jedna rzecz, drodzy widzowie, nadal nie było wiadomo, że to właśnie w ten układ miał być nowy Switch wyposażony. Natomiast na to naprawdę wiele wskazuje. Po pierwsze, ten układ wydaje się właśnie najbardziej wyspecjalizowanym pod uruchamianie gier. W przeciwieństwie do tego omawianego wcześniej T234 do samochodów, to tutaj producent układu, czyli Nvidia, wycięło właśnie mnóstwo takich funkcji dla tego przemysłu samochodowego i zastąpiło je takimi do użytku w konsolach. W tym układzie T239 możemy znaleźć chociażby encoder i decoder wideo, co idealnie nada się do chociażby nagrywania rozgrywki w tle albo oglądania Netflixa. Znajdziemy też wsparcie dla wyjścia DisplayPort, a z tego właśnie wyjścia korzystał obecny Switch i to wyjście w doku jest później konwertowane na znane nam wszystkim HDMI. Po drugie, w samym projekcie pojawiło się też coś ekstra, a mianowicie taki specjalny moduł zwany FDE. Na co to komu? Ano jest to moduł służący do dekompresji plików. Obecne konsole, czyli PlayStation 5 i Xbox, mają sprzętowe moduły dekompresji plików gier, dzięki czemu te gry mogą ładować się szybciej i ważą też mniej.
Gry zamiast właśnie być na dysku w takiej normalnej, rozpakowanej formie, to one są tam w formie skompresowanej, a te moduły dekompresji w locie po prostu je rozpakowują. I taki dodatkowy moduł FD, który tutaj widzimy na tym układzie T239, to jest dokładnie to samo co na tych konsolach, czyli moduł dekompresji plików. Docelowo prawdopodobnie plików gier. Teraz właśnie na jaką cholerę by komu był taki moduł w układzie przeznaczonym chociażby dla samochodów czy telefonu? No raczej by się tam nie przydał, natomiast właśnie ten moduł do tego chipa dodano. Musi być więc przeznaczony praktycznie tylko do gier. I po trzecie w końcu na rynku po prostu nie za bardzo jest komu takiego układu sprzedać poza samym Nintendo. Niektórzy z Was pewnie mogli powiedzieć, że no z takiego układu w sumie mógłby też skorzystać Steam Deck, tak? Czyli na przykład następna jego iteracja, on jest takim przenośnym minikomputerem, natomiast ten Steam Deck już korzysta z komponentów firmy AMD. A po drugie ma też procesor wykonany w kompletnie innej architekturze, co go całkowicie skreśla jako kandydata. Dla kogo więc ten układ T239 mógłby być projektowany? No w zasadzie praktycznie tylko właśnie dla Nintendo. Jest on zbyt mocny, żeby się nadawał do telefonów i zbyt gorący i zbyt wyspecjalizowany, żeby wrzucić go do jakichś tabletów. On jest skrojony właśnie pod Switcha 2 i to widać jak jasna cholera. Czy więc, drodzy widzowie, mamy absolutną pewność, że ten T239 to będzie układ dla Nintendo Switcha 2? No absolutnej pewności to nie mamy, natomiast na 99% właśnie tak będzie. Jako że jest to bardzo prawdopodobne, to sprawdźmy sobie teraz, jak wydajny byłby Switch 2, gdyby wyposażono go właśnie w ten układ. A żeby to zrobić, posłużymy się po prostu porównaniem. I teraz konsole, jak sobie mówiliśmy już we wielu filmach na kanale, składają się w dużej mierze z 4 podstawowych elementów. A są to procesor, układ graficzny, pamięć oraz dysk twardy. I teraz dzięki właśnie wyciekowi specyfikacji tego układu T239 możemy już mniej więcej stwierdzić, jaką wydajność powinien prezentować nowy Switch 2. Jak to zrobimy? Ano, procesory wykonane w podobnej technologii możemy spotkać również w telefonach i je możemy porównać. Oczywiście to nie będzie idealne porównanie, no bo jak sobie sami wcześniej powiedzieliśmy, ten układ dla Switcha ma być wyspecjalizowany i on się będzie trochę różnił od tego, co jest na rynku, natomiast można to zrobić chociażby, żeby mniej więcej wiedzieć, jak to będzie wyglądać. Następnie taką wydajność nowej konsoli możemy też porównać do obecnego Switcha, żeby wiedzieć, czy jest od niego szybszy i jeżeli tak, to ile razy. Zacznijmy więc właśnie od procesora, a jego wydajność porównamy takim specjalnym testem Geekbench. W obecnym Switchu mamy układ Nvidia Tegra X1 i to jest układ 4-rdzeniowy. Z bardzo podobnego układu, jak sobie już kiedyś mówiliśmy, korzysta też tablet Google zwany Google Pixel C. Sprawdźmy więc, jak wypada jego wynik w tym teście. I w teście jednordzeniowym jest to około 267 punktów, natomiast w teście wielorodzeniowy tutaj Google Pixel C wyciąga około 956 punktów. I to jest wynik, no delikatnie mówiąc, na dzisiejsze standardy już niezbyt wysoki. Teraz w nowym Switchu ma być układ T239. W założeniu on ma oferować aż 8 rdzeni wysokiej wydajności. Jego oczywiście na rynku w takiej formie, jak ma być w konsoli, nie ma, natomiast Samsung przy produkcji swojego telefonu Galaxy S21 korzystał z całkiem podobnego projektu, jeżeli chodzi o właśnie o rdzenie procesora. Nie jest to oczywiście ten sam chip i ten T239 powinien być od niego finalnie szybszy, natomiast powinno nam to dać chociażby przybliżoną jego wydajność. Spójrzmy więc na ten sam test. W Geekbench ten procesor z Samsunga wyciąga 1098 punktów w teście jednordzeniowym i jest 3682 punkty w teście wielorodzeniowych. Jest więc około 4 razy szybszy niż ten procesor w obecnej konsoli. A pamiętajmy, że ten układ ze Switcha 2 prawdopodobnie będzie od niego jeszcze mocniejszy. Także czy jest duży przeskok? Na pewno tak, jeżeli właśnie chodzi o sam procesor. I Switch 2 będzie tutaj naprawdę mocny. Przejdźmy teraz do układu graficznego. Z tym porównaniem na ogół byłoby ciężko, no bo jednak konsole mają dużo takich unikalnych funkcji, też korzystają z innych interfejsów graficznych, natomiast my w tym temacie akurat mamy farta. Podobne wydajnościowe układy można bowiem znaleźć w komputerach i wystarczy je znaleźć i porównać mniej więcej, jak sobie radzą w konkretnej grze. I wtedy mniej więcej będziemy też wiedzieli, jak powinna się plasować wydajność nowej konsoli. Zacznijmy więc od obecnego Switcha. Biorąc pod uwagę wydajność, on ma układ gdzieś tak na poziomie karty graficznej GT 830M, czyli już bardzo starej i bardzo słabej. Jeżeli spojrzymy sobie na testy, to na tej karcie graficznej we Wiedźminie 3 na ustawieniach wysokich w rozdzielczości Full HD uzyskamy jakieś 7 FPS. W GTA 5 natomiast na takich samych ustawieniach uzyskamy równie niegrywalne 13 klatek i te właśnie dane posłużą nam teraz do porównania. Nowy Switch powinien dysponować kartą graficzną gdzieś tak na poziomie RTX 2050, więc weźmy sobie takiego laptopa z tym RTX-em i zobaczmy, jak on wypada w tych samych grach.
Tutaj akurat testów jest co najmniej kilka, więc weźmy sobie te środkowe, żeby one były w miarę miarodajne. I wynika z tego, że we Wiedźminie 3 na tych samych ustawieniach właśnie możemy liczyć na około 58 klatek. Czyli tak gdzieś z 8 razy więcej niż na tym układzie ze Switcha. A to przyznacie sami, chyba robi wrażenie. Przejdźmy więc do kolejnej gry. W GTA 5 co prawda już na tak spektakularne wyniki nie możemy liczyć, bo uzyskamy około gdzieś tak 90 FPS, ale nadal jest to 7 razy tyle, co właśnie na starym Switchu. Oczywiście realne wyniki w grach będą się różnić, bo tak jak mówiłem, te układy w konsolach są wyspecjalizowane i po prostu będą lepsze, natomiast nawet na tym porównaniu widać, że Switch 2 powinien być co najmniej 4 razy wydajniejszy, jeżeli chodzi o grafikę od swojego poprzednika i jest to informacja, na którą z pewnością wielu z Was czekał. Taka wydajność właśnie powinna nas upewnić, że na nowym Switchu powinny pójść nawet jakieś nowoczesne gry, a takie jak Cyberpunk czy Elden Ring, których dotychczas na konsoli Nintendo zabrakło. A zabrakło właśnie z prostego powodu, Switch był na nie po prostu za słaby. Teraz to się powinno zmienić, myślę, że takie duże gry tam zobaczymy i bardzo dobrze. Jednak najnowszy układ graficzny firmy Nvidia oprócz samej mocy oferuje coś jeszcze, czyli obsługę rekonstrukcji obrazu zwaną też DLSS. Ona jest obecnie najlepsza na rynku i w przeciwieństwie takiego krytykowanego na kanale wielokrotnie FSR nie zamienia wszystkiego w gówno. I taka właśnie technologia pozwoliłaby Switchowi 2 osiągnąć na pewno lepszą wydajność, natomiast nadal należy pamiętać, że jest to technologia kontrowersyjna, bo to nadal jest rekonstrukcja obrazu i nadal ona może powodować artefakty czy tam jakieś błędy w obrazie. To, czy ostatecznie ten DLSS właśnie w Switchu 2 się pojawi, to jest kwestia dyskusyjna, bo na ten temat obecnie nie mamy żadnych informacji, natomiast jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób właśnie taka rekonstrukcja obrazu działa i co to w ogóle jest, to zapraszam Was serdecznie na film o tej tematyce na kanale. On się teraz wyświetla w prawym górnym rogu ekranu, a także jego możecie znaleźć w opisie. Przejdźmy teraz dalej. Kolejny element, jaki będziemy porównywać, to jest pamięć. I w tej kwestii akurat im więcej, tym wiadomo, po prostu lepiej. I tutaj może Was zaskoczę, natomiast obecny Switch akurat w tej kwestii w czasie swojej premiery nie był w tyle za konkurencję. O ile ten procesor ssał i ta karta graficzna ssała, no to pamięć RAM Switcha wynosiła 4 GB, co jak na tamte czasy było wartością całkiem spoko. Do tego była to też pamięć typu DDR4, czyli też nie była jakaś za bardzo przestarzała i w tym temacie było po prostu nieźle. Jaką pamięć będzie miał więc nowy Switch? No tego akurat z całą pewnością nie możemy stwierdzić, bo konkretna liczba nigdy tutaj nie padła w żadnych rzetelnych źródłach, natomiast patrząc na obecną generację konsol, które tej pamięci mają 16 GB i porównując to z obecnym Switchem, wniosek można wysnuć samodzielnie. Myślę, że to jest 12 GB i właśnie taką wartość powinien mieć nowy Switch i na taką wartość też stawiają internauci. Myślę, że właśnie 12 GB to jest taka liczba całkiem rozsądna i właśnie na taką Nintendo postawi, natomiast zagadką pozostaje, jakiego rodzaju to będzie pamięć. Obecny Switch ma pamięć DDR4, natomiast konsole najnowszej 9. generacji, czyli Xbox i Playka 5, mają pamięć GDDR6, która jest znacznie szybsza i znacznie lepsza. Czy Nintendo postawi na taką pamięć, czy da jakąś wolniejszą, no tego nie wiemy i nie ma obecnie żadnych poszlak, żeby to jakoś ustalić, więc po prostu tutaj zostawmy znak zapytania. Ostatnia sprawa to jest dysk twardy i w tym temacie akurat na Switchu zawsze były spore komplikacje. Dlaczego? Ano właśnie widzowie z kilku powodów. Pierwszy to był taki, że Switch w sumie na tamte czasy miał całkiem w porządku dysk właśnie ten wewnętrzny, natomiast w praktyce to czasem gry ładowały się wolniej niż na konsolach z tymi starymi dyskami talerzowymi. Jak to jest możliwe? Ano z dwóch powodów, drodzy widzowie. Pierwszy to jest taki, że chociaż ten wewnętrzny dysk SSD Switcha był całkiem szybki, bo to był moduł Toshiby z teoretyczną prędkością 400 MB na sekundę, to żeby te dane z niego szybko załadować, no to po drodze trzeba się było posłużyć jeszcze procesorem. Ten procesor, jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, no już za szybki to nie był na premierę, a później to w ogóle był wolny i szybko stało się jasne, że ten procesor jest po prostu zbyt słaby, żeby te dane z dysku przeprocesować wystarczająco szybko. Pomimo, że sam ten dysk w Switchu był całkiem szybki, to procesor był tutaj właśnie takim wąskim gardłem i Nintendo się oczywiście o tym kapnęło i później starało się obejść ten problem, wypuszczając tak zwany Boost Mode, czyli to był taki specjalny tryb, który podczas ładowania gry podnosił znacząco taktowanie procesora i dzięki temu udało się zmniejszyć czas ładowania takiej gry np. jak Zelda Breath of the Wild o około 30%, a to było naprawdę całkiem sporo, natomiast nie każda gra taki tryb też obsługiwała. Po drugie to są kartridże. Wszystkie gry kupione fizycznie na Switchu nie mają płyt, tylko mają właśnie te kartridże. Gry fizyczne na Switchu nie działają tak jak na dużych konsolach typu PlayStation 5 i Xbox.
Tam na tych dużych konsolach my wkładamy jakąś płytę i musimy poczekać, aż ona się skupiuje w całości na dysk twardy i później ta gra jest uruchomiona jedynie z dysku twardego. Na Switchu jak wkładamy kartridż, to właśnie gra odpala się z tego kartridża, a nie z dysku. A ten kawałek plastiku, właśnie ten kartridż ma prędkość około 100 MB na sekundę, czyli nie za wiele. Gry odpalane właśnie z kartridży na ogół więc ładowały się znacznie dłużej i to deweloperzy muszą też brać pod uwagę podczas ich projektowania, żeby nie było sytuacji, że nie doczytały się jakieś kluczowe tekstury w grze albo wręcz cała mapa. I po trzecie, gry cyfrowe na Switchu możemy przecież wrzucać na kartę SD. Powiecie, no to fajnie, no bo te karty kurde ostatnio coraz szybsze się robią, nie? No, robią się coraz szybsze, natomiast Switch tych kart najszybszych nie obsługuje. Obecna konsola Nintendo pozwala na obsługę jedynie tego standardu UHS-1, czyli to jest maksymalnie gdzieś tak około 100 MB na sekundę, no i to by było na tyle. Możemy tam oczywiście wsadzić kartę UHS-3, która tam wyciąga 300 MB na sekundę, natomiast Switch i tak z niej wyciągnie te 100, bo taki ma już po prostu slot i na to nic nie poradzimy. I z tych wszystkich powodów właśnie, pomimo tego, że Switch miał całkiem szybki ten dysk SSD, jak na tamte czasy, no to w praktyce już nie zawsze z ładowaniem gier było tak wesoło. Sprawdźmy więc, co może znaleźć się w Switchu 2. I w ostatnich latach właśnie dyski SSD przeszły ogromną metamorfozę. Z wyciągających właśnie maksymalnie po jakieś tam 400-500 mega pierwszych dysków SSD na złączu SATA, w kilka lat przeszliśmy do takich prawdziwych potworów wyciągających nawet 14 razy tyle, czyli 7 giga na sekundę i to z możliwością wykonania 1 miliona operacji na sekundę. Czujecie to? 1 miliona na sekundę. Grubo, nie? I obecne konsole 9. generacji, czyli właśnie PlayStation 5 oraz Xbox Series, też z dobrodziejstw najnowszej tego rodzaju technologii korzystają, ale do tego mają coś ekstra, czyli właśnie sprzętowy moduł dekompresji plików. Jak sobie wcześniej powiedzieliśmy, dzięki takiemu modułowi gry na dysku twardym mogą pozostawać w formie skompresowanej i przy próbie ładowania ich są przez niego w locie dekompresowane. Gdy chcemy załadować więc jakąś grę, to już szybki dysk SSD o całkiem dużej prędkości przekazuje dane do dekompresora, który efektywnie jeszcze niemal dwukrotnie podnosi prędkość ładowania danych. Dzięki właśnie takiemu zabiegowi dysk SSD w PlayStation 5, który osiąga już prędkość 5 giga na sekundę, czyli to jest naprawdę dużo, może dzięki tej dekompresji danych uzyskać około 8-9 giga, a to jest prędkość po prostu kosmiczna. I taki właśnie moduł dekompresji plików, jak sobie już wcześniej powiedzieliśmy, w tym chipie T239 ma się właśnie znaleźć i bardzo dobrze. Pozostaje nam pytanie, na jaki dysk SSD możemy w Switch 2 liczyć. No Switch to jest urządzenie niewielkie, jego następca też pewnie będzie podobny, a więc nie powinniśmy liczyć na jakieś ekstremalne prędkości, jak oferują duże konsole, no bo tamte dyski SSD też są naprawdę wielkie i w Switchu po prostu zajmowałyby za dużo miejsca. Jednak producenci dysków SSD właśnie z myślą o takich urządzeniach przygotowali kilka różnych standardów wielkości. Taki na przykład Steam Deck, będący również sprzętem przenośnym, obsługuje na przykład ten najmniejszy standard dysków, czyli 2230, a one mają wielkość zaledwie 3 cm na 2,2. Pytanie, czy nowy Switch też taki slot będzie miał? No myślę, że nie, no bo wszyscy chyba się spodziewamy, że tutaj będzie dysk po prostu wlutowany na stałe w płytę główną. Natomiast nawet jeżeli taki dysk byłby wlutowany na stałe, no to najprawdopodobniej będzie to układ bardzo podobny do sprzedawanych właśnie tych dysków w formacie 2230. Sprawdźmy więc, jakiej wydajności możemy się spodziewać po najpopularniejszych modelach dysków właśnie w tym formacie. I tutaj, drodzy widzowie, to tutaj jest w czym wybierać, no bo samych dysków i producentów jest tutaj naprawdę dużo. Żeby nie natknąć się jednak na jakieś gówno, spróbujmy wybrać coś ze średniej półki cenowej, czyli na przykład taki dysk z Samsunga, a konkretnie model PM991. I ten wypierdek jest właśnie najmniejszego formatu, czyli tego 2230, czyli odpowiedniego. Oferuje do tego 256 GB miejsca, czyli myślę, że idealnie by się nadawał do Switcha 2. Jego prędkość odczytu wynosi natomiast 1700 MB, czyli ponad 4 razy tyle co obecny SSD Switcha i całe 17 razy tyle co karty SD czy kartridże na Switchu, czyli naprawdę grubo. No ale to jeszcze nie koniec. Pamiętacie jeszcze o tym module dekompresji? Taki moduł pozwoli właśnie przyspieszyć ładowanie plików na PlayStation 5 o jakieś 70%. I Switch 2 też najprawdopodobniej będzie go miał. Weźmy więc kalkulator, 70% z 1700 to jest 1190, czyli łącznie po dekompresji plików możemy liczyć na jakieś 2900 MB na sekundę prędkości odczytu, czyli całe 29 razy tyle, co oferują obecne kartridże. No ale właśnie widzowie, kartridże. Na Switchu gry odczytuje się też z kartridży, te właśnie gry fizyczne w pudełkach.
nie kopiuje się ich na dysk. Jeżeli więc byśmy zastosowali obecne kartridże na Switchu 2, no to mielibyśmy po prostu jakąś tragedię, bo byłyby cholernie wolne. Jeżeli nawet te nowe kartridże do tego Switcha 2 przyspieszymy 10 razy, to po pierwsze ich cena produkcji wzrośnie wtedy znacznie, a po drugie nadal będą 3 razy wolniejsze niż sprawdzony przez nas wewnętrzny dysk SSD. Co więc z tym fantem zrobić? Myślę, że tutaj jest tylko jedno wyjście, drodzy widzowie. Nintendo po prostu przy projekcie gier na Switcha 2 musi pozwolić na to, co pozwoliło już Sony i Microsoft. Czyli gry tym razem na Switchu 2 nie będą już odpalone z samych kartridży, tylko najpierw będą kopiowane na dysk i dopiero stamtąd odpalane, a sam kartridż będzie nam służył jedynie do weryfikacji, czy taką grę mamy. Dokładnie w ten sam sposób działają obecne płyty na dużych konsolach i dzięki właśnie takiemu rozwiązaniu niewielkim kosztem byśmy osiągnęli te gigantyczne prędkości ładowania i przeskoczymy całe wąskie gardło właśnie w postaci niewielkiej prędkości samych kartridży. Przy dużej pojemności samego dysku nie powinno to być żadnym problemem i myślę, że właśnie to rozwiązanie jest najlepsze i takie właśnie rozwiązanie w Switchu 2 się znajdzie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o kwestie techniczne. Powiedzieliśmy sobie już o wszystkim, co nowy Switch prawdopodobnie będzie zawierał i czego też możemy od tej konsoli oczekiwać. Pozostaje pytanie, kiedy nowa konsola Nintendo zadebiutuje na rynku. Z wielu różnych źródeł wiemy już, że najprawdopodobniej będzie to właśnie przyszły rok, no bo deweloperzy już dostali zestawy deweloperskie jakiś czas temu, a sami oficjele Nintendo też dawali przez jakiś czas niewielkie wskazówki na temat, kiedy właśnie możemy oczekiwać nowego sprzętu. Oni powiedzieli, że nie stanie się to na pewno przed czerwcem, bodajże czerwcem 2024, więc to jest taka całkiem duża wskazówka, że właśnie w tym roku możemy tego sprzętu oczekiwać. Myślę, że jak najbardziej jest na to czekać, bo jak sami widzicie, prawdopodobna specyfikacja nowego Switcha 2 prezentuje się naprawdę nieźle i będziemy mogli na nie oczekiwać nie tylko właśnie jakichś indyków i eksów Nintendo, tak jak jest teraz, ale pojawią się na nim nawet jakieś duże gry, jak właśnie Cyberpunk czy GTA 5, które na niej powinny ruszyć bez problemu. Dajcie znać, czy macie zamiar kupić Switcha 2, a jeżeli tak, to czy zrobicie to na premierę. Ja przyznam osobiście, że tego Switcha 2 pewnie będę brał Day One, no bo nawet pomimo bólu cebuli właśnie, bo on pewnie będzie najdroższy na Day One, to jestem tą konsolą po prostu zaciekawiony. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się Wam podobał, to zapraszam Was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał, jestem Wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.